Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witam na naszej codziennej audycji emitowanej dla Was na żywo o 6:15, czyli w środku nocy, praktycznie jak pasterka. Ja nazywam się Kamil Kozieł i dziś niemal z własnej woli wstałem tak wcześnie, by rozpędzić się z Wami w ciągu tego dnia, czyli przeprowadzić power walka. I o czym dzisiaj sobie porozmawiamy. Drodzy Państwo, jakiś czas temu rozmawiałem tutaj, chodząc z tym geekiem po osiedlu, na temat nieopłacalnych projektów. Mówiłem na temat nieopłacalnych projektów, czyli takiego konceptu, który moim zdaniem powinien realizować właściwie każdy, kto dba o rozwój swojej kariery zawodowej, czyli na temat konceptu zwanego nieopłacalnymi projektami, czy też pozornie nieopłacalnymi projektami. Cóż to takiego są pozornie nieopłacalne projekty? Otóż są to takie projekty, które nie opłacają nam się w Excelu, przynajmniej na pierwszy rzut oka, ale mają jakieś inne ciekawe cechy, które sprawiają, że długoterminowo one się nam po prostu przydają. No i tak oto ten koncept, wprowadzony przeze mnie pewien czas temu, ku mojemu zaskoczeniu spotkał się ze sporym zainteresowaniem i pytaniami, jakie to projekty brać, które wybierać, by nas faktycznie rozwijały, które z nich mają sens, czy brać wszystkie na oślep, czy od jutra dojść do wniosku, że nasza praca powinna być właściwie wolontariatem tylko po to, żebyśmy jak najwięcej realizowali takich prawdziwie rozwojowych projektów. Otóż spieszę z odpowiedzią, tak nie jest i dziś postaram się Wam pojaśnić podczas tego Power Walka, w jaki sposób te projekty dobierać, które z nich faktycznie mają sens, które z nich mogą nam pomóc, a jeżeli pomóc mogą, to też w jaki sposób. Jeżeli spojrzymy na jakiekolwiek projekty, które realizujemy zawodowo, czy też niekoniecznie zawodowo, ale powiedzmy, że na tym się dzisiaj skoncentruję. Jak już kiedyś wspominałem, od jakiegoś czasu, od czasu właściwie ustnych egzaminów na studiach, ja nie mam zwyczaju wypowiadać się w tematach, o których nie mam pojęcia. W związku z czym będę się trzymał jednak tematów zawodowych, to powinniśmy wprowadzić podział na projekty, które dają nam przetrwanie, jedzenie, chleb i powinniśmy wprowadzić podział na projekty, które dają nam szybszy rozwój. Nawet jeżeli miało się okazać, że bezpośrednio w Excelu zdawać by się mogło, że no one się nie spinają. Projekty, które są nieopłacalne, na pierwszy rzut oka są równie atrakcyjne co zdjęcie z dowodu, w związku z czym ludzie no niekoniecznie chcą je brać. Coś jest z nimi nie tak. Na przykład jest to ciekawe zlecenie, ale pojawiło się na naszej zawodowej mapie z godziny na godzinę. Na przykład projekt, który chcielibyśmy bardzo zrealizować, który wymaga, nie wiem, przynajmniej kilkunastu, kilkudziesięciu godzin przygotowania, ale tak się okazuje, że jest za 4-5 dni i bierzesz albo idziesz. Coś jest z nimi nie tak na różnym poziomie. Na przykład może się okazać, że jest dla klienta, do którego łagodnie mówiąc nie pałamy miłością, albo no, jest na drugim końcu świata. Trzeba po prostu zaakceptować jakiś niewygodny pakiet. I z uwagi na to, że koszty tego projektu są zazwyczaj bardzo wysokie, to mało kiedy się ich podejmujemy. I ja uważam, że to błąd. I nie jestem w tym przekonaniu odosobniony. Dlatego, że mm, jeszcze tutaj zaznaczę, że ta dzisiejsza moja audycja z trasy po warszawskim Mokotowie odbywa się, najłatwiej pewnie będzie ją zaaplikować dla ludzi, którzy prowadzą swoją własną działalność, chociaż wydaje mi się, że w ogóle będzie miała szerokie zastosowanie dla tych, którzy po prostu chcą w jakiś sposób przeskoczyć na wyższy poziom kariery zawodowej, choć nie ukrywam, że na pewno najłatwiej będzie takie rzeczy wdrożyć wtedy, kiedy w cudzysłowie działacie na własną rękę. W każdym razie mamy projekty, które z definicji mogą być średnio opłacalne finansowo. Nie dają gwarancji wypłaty, więc czemu niby mielibyśmy się czemu mielibyśmy niby po nie sięgać? Otóż dlatego, że patrzenie na wypłatę jedynie przez pryzmat
biletów Narodowego Banku Polskiego jest po prostu ubogie. Jest mnóstwo innych rzeczy, które mm, tropiąc najszybszą lub najciekawszą ścieżkę rozwoju zawodowego, powinniśmy wziąć pod uwagę. Są to na przykład kontakty, jest to wiedza, są to inne waluty, które mogą nam się przydać, jest to ekwiwalent medialny, jest to poczucie spełnienia i tak dalej. W związku z czym najprostszym konceptem, który proponuję wdrożyć, jeżeli chcecie przyspieszyć swój rozwój zawodowy lub też uzupełnić go o projekty, które finansowo są po prostu nieoczywiste, jest wprowadzić coś, na co mówię kantor wymiany między tymi walutami. Jeżeli przyjmiemy, że rozliczamy się, że rozliczamy się z projektu nie tylko w złotówkach, czy tam w euro, bitcoinach, co tam kto lubi przyjmować jako zapłatę, tylko jeżeli przyjmiemy, że rozliczamy się w różnych walutach, to wtedy od razu staje się jasne, mm, że potrzebujemy konceptu zwanego kantorem. Czyli spróbujmy przemyśleć sobie, co potencjalnie możemy zyskać z jakiegoś projektu, którego się podejmujemy. Nawet jeżeli oczywiście nie ma on gwarancji wypłaty. Mm, Czyli pomyślmy sobie, do jakich ludzi pozwala nam dotrzeć ten projekt, do których normalnie nie mielibyśmy dostępu. No i czas na jakiś przykład, bo już 6 minut chyba wprowadzam otoczkę teoretyczną, a bez przykładu pewnie człowiekowi siądzie to trochę gorzej. Jakiś czas temu, konkretnie w roku 2016, pojechałem do urokliwej miejscowości Koszalin poprowadzić konferencjerkę konferencji TEDx. Raczkującego wówczas TEDxa zaprosił mnie tam mój obecny przyjaciel Ali Al-Saedi i powiedział: słuchaj, będziesz naszym Krzyśkiem i Biszem, przyjedź, poprowadź scenę. No po prostu przyjedź. Damy ci nocleg, wyżywienie, czyli wikt i opierunek, czyli wszyscy wiemy, że i tak więcej niż jesteś dzisiaj warty, więc zapraszamy. A ja powiedziałem, no w sumie racja, no to wpadnę. I pojechałem na ten TEDx Koszalin tylko z czystej przyjemności, znaczy przede wszystkim z przyjemności, chęci, z chęci zrobienia czegoś przyjemnego. To jest pierwsza kwestia. Ale oprócz tego, oczywiście, czwana szczerzuja, zdawałem sobie sprawę z tego, że marka TEDx jest widoczna. Jest dużo bardziej widoczna niż Kamil Kozieł. Jakby w tamtych czasach bardziej widoczny niż Kamil Kozieł byłby pewnie, nie wiem, księżyc w Nówie, więc jakby nie było to bardzo trudne. Ale to, co było istotne, to akceptując ten projekt, wiedziałem, że potencjalnie, po pierwsze, mogę zyskać, no na pewno będzie to przyjemne, albo przynajmniej może być to przyjemne. Po drugie, mogę zyskać nowe kontakty, do których nie miałem realnie rzecz biorąc dostępu wcześniej. Bądź co bądź speakerzy TEDxa, nawet powiedzmy mało prestiżowych edycji, to są po prostu ciekawi ludzie. To są ludzie, którzy chcą w jakiś sposób podzielić się swoim punktem widzenia i oni generalnie w większości przypadków warto jest ich po prostu znać. Poza tym dostaję kolejny rodzaj waluty, czyli doświadczenie w postaci poprowadzenia dużego eventu. I właściwie dalej już nie trzeba było kalkulować. Dalej trzeba było tylko przemyśleć, czy te rzeczy, wynagrodzenie w postaci, a jeżeli dobrze pamiętam, kurczaka z ryżem w Koszalinie oraz afterparty, na którym była kola i wafle, a noclegu i dojazdu, czy to plus potencjalne kontakty, plus możliwość zdobycia doświadczenia, plus przyjemność pogadania z tymi ludźmi, plus ekspozycja, plus ekspozycja w social mediach, czy to jest wystarczający tutaj, czy to jest wystarczające zagrożenie, by zaakceptować tę wypłatę. I moja natychmiastowa odpowiedź, płynąca, którą podałem Aliemu, miała wtedy: jasne stary, wpadnę. I dlaczego o tym? Dlatego, że takie projekty, które, no umówmy się, nie mają gwarancji wypłaty, są właśnie tymi projektami,
które warto wziąć pod uwagę i się nimi zainteresować, bo jeżeli robimy ich dostatecznie dużo, to one długoterminowo przynoszą po prostu bardzo wysoką stopę zwrotu. Ale ludzie nie chcą ich akceptować, co mnie wcale nie dziwi. Dlaczego? No bo nie mają gwarancji wypłaty. A w tego życiowego pokera rzadko kiedy chcemy wejść do gry wtedy, kiedy na ręce nie mamy pary asów. Ludzie nie lubią ryzykować. Ludzie nie lubią mieć takiego przekonania, że coś zrobią, nikt im za to nie zapłaci, nikt się w to, nic z tego nie będzie. Ktoś ich jeszcze może oszuka, ktoś sprawi, że narobią się za darmo, omami ich i tak dalej. Więc jasne, że tak czasem będzie. Tym niemniej, jeżeli wprowadzimy koncepcję kantoru wymiany tych walut, to dostajemy dobry azymut, narzędzie wskazujące nam azymut, czy się za to w ogóle brać, czy się za to nie brać. No bo jeżeli sobie obliczę, ile musiałbym zapłacić za to, by pozyskać te kontakty, by uzyskać tę ekspozycję medialną, wtedy w roku 2016, czyli przypominam, że social media nie były tak rozbujane jak dzisiaj. Y, Żebym no, mógł zyskać kolejne punkty doświadczenia, czyli przepiękną scenę, którą mogę poprowadzić. I gdybym sobie to wszystko musiał dodać, to myślę, że spokojnie przekroczyłoby to potencjalne moje dzienne wynagrodzenia. Oczywiście, jeżeli podejmuje się jakiegoś normalnego projektu, to moje dzienne wynagrodzenie przeważnie jest opisane w jakiejś umowie, a więc jest gwarantowane lub prawie że gwarantowane. Nieopłacalne projekty prawie zawsze z definicji tej gwarancji nam nie dają, no bo, no bo są niepewne. Ich, że tak powiem, immanentną cechą jest to, że one nie dają nam pewności. Ale właśnie o tej pewności jeszcze chwilkę chciałbym pogadać. Bo te pozornie nieopłacalne projekty, które realnie rzecz biorąc budują nam później mocniejszą niż reszta świata pozycję zawodową, one rzadko kiedy mogą nam dać, dają nam gwarancję, ale one nam dają wysoką wartość oczekiwaną. I tu wiem, że to jest trochę trudne pojęcie, wprowadzone no, w środku nosy, wartość oczekiwana, więc żeby nam było wszystkim łatwiej, to ja podam wzór. Y, jest to wartość sukcesu razy prawdopodobieństwo sukcesu minus wartość porażki razy prawdopodobieństwo porażki. Innymi słowy, gdybyście, wiecie, kurde, jak to powiedzieć w tej godzinie? To będzie za trudny koncept, żeby go wyjaśnić o tej godzinie. Ale zasadniczo chodzi o to, że akceptujmy potencjalną niepewną wygraną, nawet jeżeli nic ma z tego nie przyjść, jeżeli ona jest dostatecznie duża, a koszty, które ponosimy, nie są gigantyczne. Oczywiście to, jaką mamy tendencję do podejmowania ryzyka, skłonność do podejmowania ryzyka, jest rzeczą podobno poniekąd wbudowaną, poniekąd wykształconą, ale dla każdego z nas różną. Natomiast zachęcam Was do tego, ponieważ wiecie, jest tuż po Nowym Roku, ciągle jeszcze pamiętamy część z naszych postanowień noworocznych, tak przynajmniej z 15%, więc zachęcam Was do tego, żeby trochę poszerzyć tę strefę akceptowalnego ryzyka, żeby po to ryzyko sięgać chętniej. No bo jest kilka wyświechtanych banałów, które jednak stały się banałami i frazesami właśnie dlatego, że są po prostu całkiem niezłą mądrością życiową, są jak przysłowia. Na przykład na przykład to, że największym ryzykiem jest jednak niepodejmowanie w ogóle jest w ogóle niepodejmowanie ryzyka. No i dlaczego o tym? Dlatego, że te nieopłacalne projekty są czymś takim, w co ludzie nie chcą wchodzić, jeżeli nie mają stuprocentowej gwarancji, co powoduje, że mnóstwo okazji im ucieka. Uciekają one na potęgę. Gdybym był wtedy nie zaakceptował tego zaproszenia na prowadzenie sceny w TEDxie Koszalin, prawdopodobnie
Mm, Moja kariera nie rozwinęłaby się tak, jak się rozwinęła. Dlaczego? No bo pojechałem na tę imprezę i powiedziałem: Ali, wszystko mi się podoba, aczkolwiek wydaje mi się, że ci prelegenci, choć mają wiedzę, to nieszczególnie ktoś ich przygotowuje do tego, by ją przekazali tak, jak wskazuje, jak mogliby to zrobić, gdyby wiedzieli, jaki proces wykonać. W związku z czym chyba nie wykorzystują swojego potencjału. Co byś powiedział na to, żebyś ty dalej organizował tę imprezę, ale żebyś mi zostawił scenę? Ja sobie sam wybiorę ekipę i następnym razem przyjadę tutaj już z ludźmi, którzy dostarczą ci content. A on na to stwierdził, że w sumie to on nie lubi tej części, więc jakby mógł ją przejąć, to fajnie. I tak oto z mojego pozornie nieopłacalnego projektu, z którego na dzień dobry miałem dostać wyłącznie wikt i obierunek, możliwość poznania kilku ludzi i trochę doświadczenia. Pojawił się kolejny projekt, jego kolejna nieopłacalna wersja, tylko tym razem powiedziałbym odrobiną władzy scenicznej. Tym razem mogłem w następnej edycji przyjechać ze swoją ekipą ciekawych ludzi przygotowanych na tę scenę, a więc y, no, innymi słowy, wygrałem więcej pracy za darmo, czyli well done, Kamil, brawo, idealne posunięcie, ale wygrałem też znacznie możliwość wygrania większej stawki, czyli mm, wskutek możliwości wybierania ciekawych ludzi na scenę TEDxową, na którą, umówmy się, mnóstwo osób chce się dostać, nagle moja możliwość zdobywania kontaktów radykalnie się poszerzyła. Co więcej, nie chodzi tylko o to. Chodzi też o to, że przygotowując tych ludzi do wystąpienia, nagle się okazało, że oni musieli się podzielić ze mną wiedzą, za którą normalnie trzeba byłoby sporo zapłacić. I wtedy, jak już przeliczyłem te wszystkie nieopłacalne waluty, potencjalnie, którymi trzeba było zapłacić, to się okazało, że no naprawdę wygrałem w totka, bo przecież sam bym sobie takiej dniówki na pewno nie zapłacił. Ale puentując powoli, bo patrząc na tutaj nasz dzisiaj pasterkowy budzik, jesteśmy po 16 minucie. Podejmujcie się, mm, podejmujcie się ryzyka częściej niż wcześniej, zwłaszcza wtedy, kiedy potraficie je choć trochę wykalkulować. Sytuacje, w której przepiękne projekty, przepiękne sytuacje, przepiękne możliwości wpadają nam na naszą drogę życia, że tak się filozoficznie wyrażę, ze stuprocentową gwarancją sukcesu, są tak niezmiernie rzadkie, są tak praktycznie niewidoczne i nieosiągalne, że jak będziemy na nie czekać, to się zestarzejemy. I słuchałem wczoraj świetnego podcastu, w którym nie wiem, czy nie przekręcę nazwiska, ale chyba Wojciech Eigenberger, chyba tak, przepraszam, jeżeli przekręcam nazwisko, jest środek nocy, mm, mówił mówił w jednym z podcastów, chyba zatytułowanym We dwoje, o podejmowaniu ryzyka w zupełnie innym obszarze, czyli szukaniu miłości. I on powiedział: lepiej, na pytanie prowadzących, chyba było to pytanie Macieja Orłosia, czy ryzykować, czy nie ryzykować w związku, nie wiem, po przejściach i tak dalej. On powiedział: słuchajcie, powiedziałbym takim ludziom, że ryzykować, bo lepiej jest cierpieć z miłości niż z braku miłości. Tak jak powiedziałem, nie chcę się wypowiadać w tematach, o których kompletnie nie mam pojęcia, więc tematu miłości poruszać nie będę, ale cytat wydaje mi się całkiem prawdziwy, zwłaszcza w kontekście tego, o czym tutaj mówimy, czyli lepiej, słuchajcie, podjąć się projektu, który miał rokować, a ostatecznie okazuje się delikatnym rozczarowaniem, niż dojść do wniosku: a nie brałem, bo nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo. Tak naprawdę nigdy nie wiadomo. A może się uda. Wszystkiego dobrego.